Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj bardzo fajny temat. Porównanie dwóch niby takich samych rowerów elektrycznych ENGWE EP2 Pro, który już na rynku jest około 3 lat, i ENGWE EP2 Boost, nowość od ENGWE. Także porównanie tych dwóch rowerów, co jest różnicą i które, ja powiem od razu, mnie się bardziej Pro podoba i to już powiem na starcie, mimo tego, że to jest wersja europejska i jest poblokowany, ale o wiele lepiej mi się na nim jeździ. Ale lecimy po kolei z kartki. Musiałem się przygotować, bo ja tego wszystkiego nie spamiętam, nie ma opcji. Także oprócz koloru, kolorystyką raczej tak samo. Tak, konstrukcja jako konstrukcja rowerów to są te same rowery. Dalej, tak, słuchajcie, i tutaj takie mam przygotowane. To, co jest na zielono, to jest różnica. No i tutaj też zaczynamy od silnika. Silnik w Boście jest 250 W, umieszczony w tylnej piaście. Tam jest tak samo umieszczony w tylnej piaście, tylko tu już jest 250 W na amen. Wiemy, że te silniki mają po 750 W, tylko jak są zblokowane elektronicznie, no to nic z tym nie zrobimy. Także EP2 Boost ma 250 W, EP2 Pro ma też wpisane 250 W, wersja, że tak powiem, europejska, ale jak go rozblokujemy, tam kliku, takimi klikami, mamy 750 W i też wtedy jest tam, używamy manetki. O właśnie, pojechał, bo to jest akurat uruchomiony na prowadzenie, bo on jest włączony, widzicie? Nielegalnej manetki, na którą teraz jest no, dosyć spora jazda i się pokazuje, policja tylko szuka, czy rower ma manetkę, czy nie. Jak nie ma, to pojechał. Nieważne, żeby tam 100 na godzinę jechał pewnie, tam nie wiem, ale o tą manetkę teraz cały czas. Dalej, prędkość Boosta 25 km na godzinę. Oczywiście wspomaganie, no nie, na serio. Dalej będzie z wiatrem, idę w tą stronę. Oczywiście i 40 z góry pojedziecie, ale wspomaganie jest do 25 na godzinę. Tutaj mamy też 25 na godzinę, ale jak rozblokujemy, to 40 do 45 na godzinę wspomaganie w Pro jest. Także ostatnie, które jeszcze, że tak powiem, gonią, jak do lasu brakuje mocy. Ja powiem wam, pod górki takie konkretne jechałem w lesie, nie wiem, z 5 stopni nachylenia, czy jeszcze mniej, jakby to policzył, i dało się wyjechać i tym na tym, co jest blokowane, także nie było problemu. To jest zmienione dalej tutaj. A może tak, jeszcze tutaj, bo mam dopisane, a później tego nie mam w liście. Czujnik momentu obrotowego. Jazda tym jest płynna i stabilna, przez to, że rower wie, ile ma dać, że tak powiem, czadu tutaj z czujnika momentu obrotowego w piaście. To chyba tensometr się nazywa i bardzo fajnie to sobie działa. Jak wam brakuje mocy, to tutaj macie przycisk Boost, którym dociskacie, wtedy idzie do 250 W, oczywiście do prędkości 25 na godzinę i dalej sobie na spokojnie pedałujecie. Tylko pamiętajmy, tym rowerem trzeba pedałować, żeby używać jakiegokolwiek wspomagania. Tutaj to, co mi się nie podoba, czyli ruch korbą od razu, to, co jest ustawione. Tutaj mamy 5 prędkości biegów, będzie widać, na tamtego pójść, a nawet widać. Przestawiacie sobie moc, można sobie to w różnych stopniach ustawić, ale jak ENGWE dał na 5, to ja tak zostawiłem, nie przeszkadza, człowiek się przyzwyczaił. To niestety, tu jest chyba taki czujnik tylko obrotu, jak obrócicie korbą, on od razu wyrywa i ciągnie, i to mi się, słuchajcie, bardzo nie podoba. No po prostu to nie jest płynne, to takie szarpanie, jakby takiego cielaka wypuścił ze stajni i weź go uspokój, albo jakiegoś źróbka młodego, nie? A ten już taki ugładzony, elegancko, naciśniecie mocniej, wspomaga mocniej, naciskacie mniej, wspomaga mniej. Płynność i to jest super, naprawdę świetna sprawa. Także ta płynność jest na plus. No i to jest ta różnica, bo tutaj mamy Boost i już czujnik ten tensometryczny, no jak on się nazywał, czujnik momentu obrotowego,
A tutaj mamy manetkę, która jest teraz do prowadzenia, bo jest zablokowany rower, można na niej prowadzić, ona tak sobie, to jest fajna sprawa, jak macie taką dużą przerzutkę, nie? I nie możecie wystartować, to tak widzicie sobie delikatnie manetką dajecie i on was rusza, a tam robicie to samo boostem, ale nawet nie trzeba, bo tylko naciskacie na pedał, tutaj o, naciskając na pedał, czujnik, nie chcę naciskać, bo mi pojedzie, czujnik to wyczuwa i od razu zaczyna ten rower ciągnąć. A tutaj jak on zobaczy obrót, to was wyrywa i bardzo mi się to po prostu nie podoba, dlatego wolę Bosta. Dobra, dalej, moment obrotowy 55 Nm, to ma jeden i drugi, opony Fat Tires 20×40 w jednym i w drugim, już kapeć złapany, kolec poszedł w oponę. Fajne to jest wszystko, ale niestety tu jest miękka guma, a to jest takie do drapania, także coś się może bić. Widziałem na grupie NGW polskiej, że goście takie zakładają takie z pełną kostką i pewnie te opony no lepiej się sprawują w takich trudnych warunkach. Bateria, akumulator. Tutaj mamy, moment, bo to tak wy widzicie, a mi się to wszystko odbija. 48 V, 13 Ah, wyjmowany, litowo-jonowy, także w jednym i w drugim ta sama bateria, że 0,6 kWh, tak samo upchana do ramy, także to jest identycznie. Dalej tu mamy zasięg 120 km i zasięg tutaj jest deklarowany 40 tryb elektryczny albo jazdy na maneczce. Ja robiłem testy i zasięg na pedałowaniu właśnie tego 60 km mi się udało zrobić, ale to było przez 3 dni. Jeszcze w nocy był przymrozek 0 stopni, także bateria w dupę dostała przez to, że było zimno i ciężko jej było i było 50% asfaltu, 25% szutru i 25% takich sporych, mocnych górek, także te 60 km to jest takie, powiem, minimum, bardzo fajne minimum, bo jakby przyszło zrobić test, czy przejedzie 100 km, to szybciej moja dupa by wysiadła niż ta bateria, tak naprawdę, pewnie. Mimo tego, że siodełka są, powiem wam, wygodne, niektórzy narzekają, ale je wygodne, to jest, nie wiem, czy to jest pianka, czy tu jest jakieś coś innego i ta dziurka w środku jest fajna, bo jednak jest chłodzenie. Jajka się nie pocą. Pierwszy raz na rowerze, także bardzo fajna sprawa. No, jak się na zimnie jeździ, to trzeba się mocniej ubrać, bo wtedy nam tu wieje, ale tutaj super sprawa. Mamy tu jeszcze sprężynki, tak jednym i drugim. Brakuje mi w tych rowerach, to będę cały czas powtarzał, tylniego zawieszenia. Ale to ma wersja EP 2.0 chyba. Także może kiedyś się uda taką pojeździć. Ale wracamy tutaj do porównania. Co my tu jeszcze mamy? Słuchajcie, maksymalny stopień spinaczki 10 stopni, to ja już na jeszcze bardziej maksymalne. Przyrzutki Shimano 7 biegów, także standardowo. Tutaj mamy 7 przyrzutek. Tutaj Shimano, tutaj jest, ja się na tym, powiem wam, nie znam, troszeczkę tam musiałem podregulować, bo jak przyjechało to było dogięte, ale to w poprzednim filmu wam pokazałem. Bardzo fajnie to wszystko działa. No tak naprawdę to jak się jeździ z drogi albo gdzieś się jeździ, to się jedzie na 7, tutaj na pełnym wspomaganiu i z krzyżówki jak się chce wystartować, to tylko stawia się nogę na pedał, on zaczyna ciągnąć Bosta i wyciąga was, powiem wam. To tak dla leniwych, także tak samo jak tamtym można też manetką się tak właśnie wspomóc do tego ruszenia, ale później on ciągnie jak porąbany. A ten na spokojnie sobie odpuścicie, to on już jest ta ta płynność mi się, powiem wam, bardzo podoba, bardzo. I będę to powtarzał, bo mi się podoba. No już. Wyświetlacz, jak w jednym, tak w drugim, tak samo. Mamy tutaj taki sam wyświetlacz, który nam pokazuje, słuchajcie, tutaj mamy stopnie wspomagania, nam pokazuje, przejechany tutaj do kasowania licznik, jak złapie ostrość, to będzie super. Później mamy całą przebytą, no ja tym rowerem dopiero 94 km zrobiłem, teraz za bardzo nie mam czasu jeździć, ale noż ty kurde, łap tu jest. Tutaj mamy, co to mamy, już nie pamiętam, maksymalna 8,2, to chyba się kasuje, średnia 6,6, bo tu się w koło komina teraz mniej więcej jeździło. I waga taka sama, 30 kg. No i chyba, słuchajcie, tyle tych różnic. Największą, wróć,
największą różnicą między tymi rowerami tak naprawdę to jest tak, że Bost już jest na amen zablokowany europejsko, chyba że wymienicie sterownik i wyświetlacz, no to wtedy sobie zrobicie go dalej na te 750 W i będziecie dojść do tych 45-50 na godzinę. Powiem wam, ja tam z góry jechałem 40 na godzinę, jakoś nie jest chyba ten rower do takiej jazdy, albo ja już się bajam, nie wiem, może. Także w Boście mamy guzik wspomagania Bost, żeby nas wspomógł. Bardzo to fajnie działa i mamy ten tensometr, czyli w pedałach, znaczy no, tym co się kręci. Zapomniałem, jak to się już nazywa, wyleciało mi z głowy. Dokładnie to jest czujnik momentu obrotowego, który zapewnia nam super płynną jazdę. Cała reszta jest raczej taka sama. A jeśli ktoś chce jeszcze poszaleć i jest leniwy, nie chce mu się pedałować i w ogóle, bo dla mnie rower jest po to, żeby nim pedałować, to bierze sobie EP2 Pro, póki jeszcze są. Jego sobie można rozblokować, jeździć na samej manetce, można nim zapieprzać. Także co kto powiem lubi. Ja mówiłem o tarczach hamulcowych, ale nie pokazałem wam. Mówiłem, tu są 160, hamulce hamują bez problemu. Tutaj mamy mechaniczne hamulce, a tutaj są 180 w tym założone. Powiem wam, no jeden i drugi hamuje, ale jakby nie było, większa tarcza to lepsze hamowanie, no to raczej tutaj fizycznie, że tak powiem, nie oszuka. I ogólnie hamują, z góry jedzie się, hamują elegancko. Także obydwa rowery składane, typu składanego. Tyle, to miało być porównanie tych dwóch rowerów. W poprzednich filmach są, jak to wszystko jest po kolei, rozpakowywałem i w ogóle. Także jest tego playlista. Ja wam wrzucę playlistę w opis filmu. Coś się gubię. Dzisiaj coś się gubię w zeznaniach. I tyle. Także takie podsumowanie. Jak dla mnie Bost jest lepszy przez to, że płynność jazdy i te 25 km na godzinę wystarcza, żeby też tych nóg nie pogubić na pedałowaniu. A EP2 Pro dla tych, co chcą pojeździć. I tak, ale nie ma precyzji niestety tej jazdy, bo jest całe zaraz podciąganie, bo jest tu tylko czujnik obrotu i nic więcej. I jak chcą dalej poszaleć pełną mocą 750 W, 45 na 50 na godzinę, tam można gonić tym, no to nie ma problemu. Ja powiem wam, ostatnio z synem jechałem tam gdzieś, no tam od nas na Bażanówkę. Jedno auto nas mija, drugie nas, trzecie auto nas mija i chwilę jedzie. Muszę sobie lusterka kupić boczne. Znaczy pisałem do Engwe, na razie nie mają na magazynie, bo fajne mają. No ja nie lubię się tak obracać w lusterko, będę coś widział, także lusterka przyjdą. Jak będą na magazynie, oczywiście. I coś jedzie za nami, znaczy nie obracałem, patrzę, nas wyprzedza, nie? I policja. Tak sobie myślę i mówię do syna, no popatrzcie, tak jakbyś jechał na manetce albo coś, jakbyś gonił szybciej, tam no te 50 albo nie pedałował, już by nas zatrzymali, bo teraz właśnie jest taka nagonka. Także po to jest rower, żeby nim pedałować, a jak nie, no to jak to lubi. Dobra, słuchajcie, mi się wydaje, że więcej nie naporównuję, bo tu tylko parę rzeczy jest tak naprawdę zmienionych, ale na plus jest zmienionych. Także ja będę dalej tłukł tymi rowerkami, tym czarnym oczywiście, bo mi się bardzo podoba jazda rowerem, nawet tutaj na osobną wioskę, na zacząć gdzieś, to ja nasiadam na ten rower. Teraz nie mam czasu, ale już sobie też sobie taki od Engwe, tylko taki mały 7-litrowy chcę kupić, albo może przyślą, zobaczymy. Nie taką dużą torbę, tylko taką małą. Na razie mam skrzyneczkę moją standardową i do niej się zawsze coś zapakuje i się leci. Także tyle. Mi się wydaje, że tyle. Ogólnie bardzo fajny rowerek. Pieniądze też nie są złe, także linki w opisie standardowo do tych obydwu rowerów. Też standardowo są tam. Chyba tam jest napisane od jakiej ceny po prostu jaki jest rabat, bo ja tego, powiem wam, nie spamiętam. No i taka moja nowa seria, lajki, subskrypcje, kawa, mile widziane, ale nic na siłę. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się ciepło i co? Lecimy z tematem dalej. Szczęścia, zdrowia.